Witam szanownych Państwa serdecznie, cześć, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Mamy to, pamiętacie, słuchajcie, Patryka montażystę? Był taki pan. Maila macie tu do niego na dole. Jakbyście chcieli skorzystać z usług pana montażysty Patryka, to piszcie do niego maila, przypominam. No Patryk, można powiedzieć, jest jednym ze współtwórców tego kanału, bo przez długie 2 chyba lata montował wam filmy, mi filmy dla was, także to jest właśnie jego ekspres, już pokazuję. Melitta Cafeo Solo and Milk, czyli to jest takie Cafeo Solo do czarnej kawy plus mleko. Tu manualny akurat. Ekspres chyba 6-7-letni. Wygląda źle, ale działa do dziś. Przysłał go Patryk do mnie, bo Patryk do mnie, słuchajcie, zadzwonił. Wracam na pełną kamerę. Właśnie to nie ta. Zadzwonił do mnie Patryk, że jakie narzędzie, jaki potrzebuje jakich rzeczy, żeby sobie to zrobić. A wy pytaliście często, jak ten ekspres się rozbiera, nawet ostatnio. Więc mówię, Patryk, przysyłaj, ja ci go zrobię. Prawie, że tam 2000 euro nie przekroczymy, słuchaj. No i oto jest, słuchajcie. Ważne ogłoszenie przy okazji kawy. Kojarzycie Andisa Andrzeja Wariata z Czech? Dziękuję, Andrzeju. No, Andis mnie zapytał jakiś czas temu, czy mogę mu wysłać tego koficzka i logo firmy. Dziękuję, fajne, naprawdę podświetlane. O, mogę sobie cyknąć, bardzo mi się podoba. Przy okazji przypominam o naszych kawkach. Zielona 85% arabika, 15% robusta, tak szybko. Czerwona 60% arabika, 40% robusta, mocna dzida dla purystów, 90% robusta, 10% arabiki. Zamówienia tylko i wyłącznie i informacje na maila, którego widzicie tu na dole, kawa@coffeedoctor.pl, kawa zamawiana i wypalana na wasze zamówienie. Wszystkie szczegóły dostaniecie pisząc na tego maila coffee kawy, ratunku kawy, chcę wiedzieć o kawie, jak wolicie. To tyle, słuchajcie. Ekspres bardzo brudny. Od razu tutaj wytłumaczę Patryka, naszego montażystę, że to jest efekt transportu. Ponieważ ten ekspres, jak wiecie pewnie, kurierzy nim grają w piłkę, oczywiście tutaj w cudzysłowie, po prostu kawa się wysypała. Jest już umyty, wstępnie umyty, opłukany zaparzacz. On tak nie wyglądał dobrze, ale wszystko pachnie pleśnią. To troszeczkę ważna rzecz, słuchajcie, jak wysyłacie do mnie ekspres, bo można wysyłać tylko w oryginalnym opakowaniu. To wszystko zawsze ustalamy, słuchajcie, mailowo. Jak go umyjecie tak z grubsza, to wyciągnijcie z niego tackę, zostawcie go na dobę, żeby on sobie obsechł, bo ta wilgoć, ja nie zawsze jestem w stanie rozpakować, słuchajcie, ten ekspres od ręki po przyjściu. On czasami poleży też na sortowni, pleśnieje, on musi być dobrze osuszony. No i co? Słuchajcie, ja generalnie teraz idę, ten zaparzacz już trochę wymoczyłem przed regeneracją. Nie pytajcie, skąd to mam. Starość, słuchajcie, już druga szczęka. Teraz tu będzie sobie klikać. Słabo to widać, teraz będzie lepiej. To już też jest troszeczkę odkurzone, ale widzicie, te resztki kawy już spleśniały, więc trzeba to wszystko wyciągnąć, tacki wrzucić do odkamieniacza, do detergentów wyczyścić. Więc co? Ja lecę teraz, słuchajcie, ogarnąć ekspres i siebie. No i wracamy, jak to wszystko się wymyje, będziemy rozbierać, regenerować. Generalnie usterka ekspresu jest taka, że bardzo ciężko chodzi zaparzacz. Widzieliście przed chwilą, pełno kawy w środku. Trzeba mu zrobić przegląd, po prostu. No jestem, słuchajcie, odnowiony. Chciałem złożyć od razu na wstępie filmu, witam, mamy kolejny dzień, chciałem złożyć od razu na wstępie filmu serdeczne gratulacje panu Patrykowi. Nie z okazji urodzin, słuchajcie, z okazji użycia najtańszej taśmy pakowej i oklejenia tego ekspresu z każdej strony. Ważna uwaga, słuchajcie, zanim jeszcze pokażę. Nie klejcie bezpośrednio na plastiki takiej najtańszej taśmy pakowej, albo są do tego jakieś tam specjalne taśmy. W ogóle generalnie, jeśli owijacie ekspres w jakieś, bo bardzo ładnie Patryk zabezpieczył ten ekspres, jeśli owijacie ekspres w jakieś takie bąbelki czy coś, to nie musicie tu tego sklejać w środku, bo powstają takie ślady, a wiecie, im dłużej to jest przyklejone, im cieplej jest na dworzu, już pokazuję, o czym mówię, jeszcze lampa, to potem takie coś zostaje. To się aż wulkanizuje z tym ABS-em, plastikiem, no z różnego tworzywa są ekspresy. Nie ma szans tego. Ja to, słuchajcie, próbowałem zmyć domowymi sposobami, typu nasmarować to olejem jakimś spożywczym, żeby to nasiąkło. No macie tam, wpiszcie sobie w Google domowe sposoby na usuwanie śladów. Nie bierze tego nic, żaden płyn do szyb. No nie chciałem, tu akurat mógłbym, ale Patryk pokleił cały zbiornik dookoła też. I tu był cały taki przyklejony do ekspresu. Jeszcze jakieś lekkie ślady zostają, ale to do czego zmierzam? Nie róbcie tego, bo będziecie mieli takie ślady. Szorowanie tego, na przykład na takiej powierzchni jak zbiornik, spowoduje, że zostaną ślady. Ryzykowne jest w ogóle używanie chemii, ale to mi gościów, żadna to reklama, w Leroyu Merlinie, jak to się mówi, polecił.
spray taki, no genialne powiem wam, więc ja wam pokażę jak to działa, bo wreszcie sobie to kupiłem, słuchajcie, ja się do tego przymierzałem, wiecie jak ja działam, nie? Od pomysłu do realizacji 2 lata. Dobry jest naprawdę, to ze 4 dychy kosztowało, albo 3, nie pamiętam, ale to mówię, żadna reklama, po prostu będziemy tego używać później do właśnie tych śladów kleju. Na razie to sobie tutaj wrzucam. Ten ekspres jest mocno już porysowany, ale no ale 7 lat ma z tego co Patryk mówi. Teraz zobaczymy przepływomierz. Pościągamy mu, no tej bym wolał nie ściągać, ale ściągniemy mu może tą naklejkę. Przetestujemy przy okazji, choć już się tym bawiłem i znam jego wady. Kupiłem sobie w Action, to też żadna reklama, słuchajcie. Kupiłem sobie w Action taki śrubokręcik. Przestań trząchać tą ręką, to może ludzie zobaczą. O, Ferma sobie dorysuję, o. Fajny, ze światełkiem, kręci w obie strony. Ma tu chyba prędkości albo sprzęgło, ale to sprzęgło, wiecie co jest moim zdaniem jego największą wadą? Puszczam. Ma bezwładność. Ja nim tylko odkręcam. Nie przykręcam w plastiku, bo boję się, że pozrywam gwinty. Ale wygodnie. To. Może jednak wezmę to z biurka. I jeszcze będzie trzeci. To jest dzisiaj dzień testów przy Melicie z Cafeo Solo and Milk E95302, bo tego nie powiedziałem. Kawusia od Bartka, to znaczy ja jej nie dostałem, ja ją kupiłem pełnoprawnie, droga, w jej wadą podstawową już wiem, że jest droga, ale to pewna końcową muszę sobie też sprawdzić. Bez planu kanał, nie wiem, oglądacie, znacie kanał podróżniczy, lubię, oglądam, pozdrawiam oczywiście serdecznie, sprawdzimy, czy to dobre, czy to niedobre. 100% arabika, więc no nie jestem fanem czystych arabik, ale zobaczymy. No niby kwasowość jest tam na minimum zaznaczona, no ale to żeby to zobaczyć, słuchajcie, to musimy, co musimy? Wyczyścić przede wszystkim, przejrzeć ten ekspres, bo jego bolączką, tak jak mówiłem już w pierwszej części filmu, zanim poszedłem, skrócić się o głowę i wymyć te rzeczy podstawowe, typu właśnie zaparzacz i tak dalej. Tu będziemy też oporządzać go, uszczelki na... Chciałem wymienić cały ten, już powiem od razu jak mam go w ręku, chciałem wymienić cały i tak trzeba zrobić to sprzęgiełko, końcówkę, ale nie było akurat, a muszę ten film nagrać, bo już jest sobota, dzisiaj pewnie ten film oglądacie, więc mam do niego komplet uszczelek, a zadecydujemy, Patryk sobie zadecyduje, bo zaznaczę, że pan Patryk płaci tu tylko za części, a dogadaliśmy się, że ja mu to zrobię w ramach przysługi sąsiedzko-przyjacielsko monterskiej i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nieważne, bo zaczynam gadać od rzeczy, a raczej do rzeczy, czy od rzeczy, nie wiem jak to się mówi, nieważne. Bierzemy się za ekspres. Chyba Torksy. Ostatnio nawet były pytania. Bartku, jak rozebrać Melitę Solo? No to jest Solo and Milk. Tak jak mamy na załączonym, o akurat się światło odbija obrazku. I rozbiera się ją identycznie, gdyż różnią się one tak naprawdę, że Solo nie ma tego elementu tak zwanego manual spieniacza. Rocznik poznamy pewnie dobierając się. Tak o kleju mówiłem, zobaczcie, wszędzie jest ten klej, tu. No będziemy czyścić. Zawsze jeszcze ważna rzecz, jak będziecie czyścić takie rzeczy, macie nowy środek, choć pan w Leroy twierdził i dziękuję za pomoc, że on nie żre plastiku, nie wdziera się do plastiku. To jest odkręcanie. To sprawdźcie sobie w najmniej widocznym miejscu takie nowe środki chemiczne, to jest taka dobra zasada. Ciekawe, gdzie są śrubki od tego ekspresu. Nigdzie, bo jeszcze go nie rozkręcałeś, głupku. To jest taka dobra zasada, no bo wiecie, no, nawet tu gdzieś w rogu, gdzie nie widać, żeby, gdyby się okazało, że pan sprzedawca się mylił, a to jak wiemy się zdarza często, no to żeby sobie nie zrobić na frontowym panelu maziaja zmatowionego, żeby wam to już do końca życia się pokazywało i denerwowało was. No ale to chyba wiecie. Natomiast chciałem to powtórzyć. Tak to wygodne. Oczywiście bity, które przyszły z tym śrubokrętem, no są takie powiedzmy średniej jakości, no ale jak to kosztuje 5 dych, to czego się, drodzy moi, spodziewać, prawda? Lecimy. Tył mamy zdjęty, czy ja tu jeszcze będę coś rozkręcał? Pewnie przód. Przejdźmy, przesuńmy ekspres, tudzież przenieśmy. Nie widzicie dołu, to wam zrobię tak. Kręcę od razu obie, bo tu pewnie do mycia będzie wszystko. W dół. Ziom. Wylewka do czyszczenia na bank. Panie Patryku, panie Patryku. Słuchajcie, 7 lat. No mógłby być bardziej zadbany. Ale nie ma tragedii. To jego pije się kawę. Dobra, mamy wszystko odkręcone. Kto mi teraz, słuchajcie, przypomni, jak się ten ekspres rozkręca. Poprawiłem trochę kadr. No i co?
czwarte oczy, znaczy trzecie i czwarte oko założone, no starość, słuchajcie, noga się zrosła, najbliższy wtorek, czyli no jak oglądacie to dzisiaj, to we wtorek właśnie, idę sobie do doktoru, bo coś mi przeskakuje w tej kostce. Nie podoba mi się to. Tak być nie powinno, a osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja jestem piechur pierwszej wody. I lubię dużo łazić w terenach, no a na ten moment na przykład jestem, pomijając cudowną pogodę za oknem, to jestem wyłączony z łażenia, bo nie mogę chodzić w ogóle po nierównym. Był taki ból, że jak chodzę po równym, to jest biedy pół. Jak się rozbiera solówkę? Kto pamięta? Chyba najpierw tył, nie? Ona jakoś tak ciężko schodzi z tego, co pamiętam. Tak, chyba tu się robi tak, tu się robi tak. Nie powinno się tego robić metalem, wiem. O, samo idzie. Samo idzie. Wszystko odkręcone, wszystko. Czemu nie chcesz wyjść? Słuchajcie, jak przez 7 lat mogło się trochę posklejać, a jak jeszcze jest się tak wspaniałym serwisantem, że się nie wykręca wszystkich krętów, no to nie pójdzie. Każdy się myli. Ja też, słuchajcie, 6, bite 7 właściwie tygodni. No. Przytyłem przez tą nogę złamaną. Nie przez to, słuchajcie, że żarłem. Jak nie powiem kto, tylko przez nogę. No przecież człowiek zawsze sobie, jak to się takie mądre słowo mówi, wytłumaczy, no mądrym słowem to mówiąc, wytłumaczy sobie, że to nie on jest winny, tylko noga. Noga jadła czekolady, lody i inne gadżety. Jedziemy dalej, słuchajcie. Był chyba film o solówce, jak się ją rozbiera, ale nie pamiętam, więc ja już nie mówię, co robię, widzicie. No to jest jakby analogiczne do Melity, do Niwony, te zatrzaski. Tu trzeba uważać oczywiście, można nawet wyciągnąć klapencję z pokrytą odpowiednią warstwą kleju zabezpieczającego przez naszego drogiego Patryka. Sorry Patryk, będę się śmiał. Montowałeś moje filmy. Mówiłem o tym nieraz. Taśma pakowa to zło, a zwłaszcza ta taka w promocji, nazwijmy to. Wszystko tu ładnie zeszło. Tu będzie czysto, tu będzie brudno, ale od razu mówię, jeśli nie rozbierasz ekspresu we własnym zakresie, a nie masz takiego obowiązku, to oddawaj go na przeglądy. Choćby z tego względu, że bo on będzie wyglądał tak. To jest pomieszanie kawy z pleśnią. No, kawa, jak widzicie, pyli. Młynek jest tu. Niby on jest zamknięty, bo to często mamy takie dyskusje, tutaj ja mam takie dyskusje z wami. Niby on jest tutaj zamknięty, niby ma, widzicie, tą gumkę taką uszczelniającą, to w czym teraz są ziarna. Ona niby, zakładając od góry, dociskana jest przez to, ale wszystko co się mieli, a właściwie mielenie w młynku żarnowym to jest forma zgniatania tak naprawdę, słuchajcie, to pyli. No i jasne, jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, setne zmielenie nie pyli, ale z tego co wiem, Patryk nie jest takim kawoszem niedzielnym, tylko raczej codziennie pije kawę, więc pylenie się wzmaga. Teraz łubu dubu hałas. Oczywiście ja go będę czyścił później, ja go tutaj wszędzie wyczyszczę mechanizmy. Tu też będę to czyścił, ale z grubsza na razie, no bo przecież nie będę wam pokazywał, jak ja zapierdzielam z profesjonalnym narzędziem zwanym szczoteczką do zębów tutaj i czyszczę, ale chcę z grubsza, żeby to nie był taki no, śmierdziuszek, tak? Także zróbcie hałas, poprawiam kadr, znikam, ale nie z ekranu, tylko z kącika. No i lecimy. Jak to się ściąga? Ohoho. Już to widzę, teraz patrzę jeszcze, zanim się dobiorę, żebyście potem nie mówili, że to ja. A ktoś tu dobrze podważał, spójrzcie. Nie wiedział jak wyjąć. No ale to nie śrubokrętem w ten sposób, jak ja teraz robię, no bo, no ale to już przy tym ekspresie to mu wiele nie zaszkodzi. Co nie zmienia faktu, słuchajcie, że no należy pogarszać jeszcze jego stan. Nie pamiętam, w Niwonie się ściąga tą klapkę. A czy tu się ją ściąga? Chyba nie. Nie chcę szarpać. Ale, no nie, ale widzicie, no to schodzi, to nie ma co. Wiadomo, że to będzie szło nam ciężko. Bo, jaki tu jest zatrzask, jak to jest tu zatrzaśnięte, nie pamiętam, ale to powinno być tak samo jak tu, czyli do tyłu. No ale nie podważamy w ten sposób. Przód nam odchodzi, bo robimy bubę.
O, wszystko nam wychodzi. W ekspresie starym, który nie bywał na przeglądach, właśnie tak to wygląda. To jest dobry przykład. To jest dobry przykład, słuchajcie, jak to wygląda w ekspresie, który nigdy nie był na takim profesjonalnym przeglądzie, no bo nie był na profesjonalnym. Patryk mi mówił, że on był u jakiegoś jego kolegi, no ale kolega trochę rzeźnicko się tu zachował. O ile to on oczywiście, ja nie będę tutaj teraz prowadził, słuchajcie, dochodzeń. Lecimy dalej. Słuchajcie, podjąłem w trakcie taką decyzję, ponieważ tu przy tym ekspresie trzeba wyciągnąć młynek, oczywiście rozebrać, tutaj żarna wyczyścić. Pod młynkiem jest pełno syfu, więc zróbmy tak, ponieważ niejako główną częścią, którą będziemy czyścić, jak widzicie na załączonym obrazku, jaki tu jest syf, to wszystko ciężko chodzi, zaparzacz ciężko chodzi, ale zaparzacz ciężko chodzi dlatego, że w zaparzaczu nie była wymieniana, ja spróbuję wam to pokazać, chociaż może była, zobaczmy. Zobaczmy przy okazji, bo moim zdaniem uszczelka tutaj to już jest twardzioszek i to taki konkret. Reguła prawej ręki, jak nie wiecie jak się wkręca, wkręt, kierunek wkrętu, czyli tak dokręcamy, czyli do tyłu odkręcamy, czyli w tą odkręcamy, czyli jak cofnę trochę kadr, tak nie będziecie tego widzieć, no ale wykręcam sitko na razie, zobaczyć, żeby wyjąć uszczelkę. Uszczelki nowe mam w ogóle cały zestaw do tego ekspresu, więc lecim. Muchy, ekspresuchy. No cóż, Patryk pracował nad hodowlą. Słuchajcie, 3 lata, nowy ekspres. To też zależy jaki ekspres. Pokaże się. To też zależy jaki ekspres. Jura, myślę, że po 2 latach, 3 max na przegląd. Są takie teorie w internecie. Słyszałem, że co 5 lat. Nie, słuchajcie, w ekspresie, w którym nie jest wyciągany zaparzacz, 5 lat to jest masa czasu. Obejrzyjcie sobie filmy u mnie na kanale, tych jur kilka było, niedużo, ale było. I nie słuchajcie ludzi, którzy wam mówią, czy próbują wmówić, że w tej jurze, którą ja pokazuję, ta pleśń to jest dlatego, że ktoś nie dbał. Często tak, ale nie tylko. Pleśń jest, bo ekspres, na przykład Jura Ena jest ekspresem małym, jest słaba wentylacja. A co za tym idzie, to wszystko tam pleśnieje. Siteczko do umycia. Ciekawe, czy pan Patryk regularnie używa tabletek czyszczących? Pewnie tak. No, kawa, panie Patryku i drodzy mili państwo, znaczy średnio jeszcze chyba się parzyła, ale widzicie? Popalone palce od kamieniaczem. Widzicie różnicę? Widzicie jaka jest wyżarta? Jeszcze spróbuję zbliżyć, jaka jest już tutaj obrypana ta uszczelka. Tym też się zajmuje przegląd, choć tą uszczelkę, dokładnie odkręcając to co ja teraz, możecie sobie wymienić. Go. Zaparzacz na razie odkładam. No i co? Rozbieramy przekładnię. Przekładnia bardzo podobna, nie bliźniacza. Bardzo podobna, słuchajcie, jak w Nivona i innych Melitach. Ale nie są one przekładane. Nie przełożycie jednej do drugiej. Z tego co ja pamiętam. No patrzcie, no syf jest straszny, ale ekspres ma swoje lata. Spójrzmy na przepływomierz. Nie był chyba wymieniany. Jaką ma datę? 6 marca 2015. No by się... To 10 lat ma ekspres. No. Słuchajcie. Tak jak jest w tytule filmu. Czy to sprzęt porządny? 10 lat. Bez przeglądów jak widać. Bo no tutaj to już jest zło wściekłe. Jak widzicie. Coś tu ciekło. Moim zdaniem. Zresztą ja polecam Melitę. Pytacie. Ja polecam Melitę Latisie. Ponieważ Melita Latisia ma nie manualne mleko. Tylko ma zintegrowane w głowicy. Dlatego kosztuje, moim zdaniem to jest najlepszy stosunek jakości do ceny. Żadna Jura, żaden Krups, żadne te. Takie jest moje zdanie. Oczywiście jest to moje prywatne, słuchajcie, zdanie, więc jeśli macie inne, no to nie będę już tego frazesu tu powtarzał, że macie prawo do własnego zdania. Jak się umawiamy? Wyciągam przekładnię. Czyszczę wszystko to, co po wyciągnięciu przykładni wyczyścić trzeba, czyli cały tutaj korpus od środka. Warto by było, jak o tym mówię, żeby wam pokazać. Gdzieś mam nawet wskaźnik. O, dzięki Zyzuś, właśnie. Zyzusiu, gdzie jesteś? Widzu mój drogi. Czyli wyciągamy przekładnię. To przekładnia. Czyścimy tu wszystko. Ja nawet nie pytam Patryka. Wymieniam zawór drenażu, bo po tylu latach warto. Czyścimy wężyki lub je wymienimy. Raczej czyścimy, bo nie wyglądają źle. Wszystko tu czyścimy, składamy, odpalamy, testujemy kawę. Zaparzymy oczywiście też moją, żeby porównać. Testujemy potem spray do rozpuszczania kleju. I coś jeszcze mieliśmy testować. Śrubokręt się sprawdza. On jest fajny, ma naprawdę siłę.
Krótki test, ja nie jestem w stanie tego zatrzymać, natomiast ma bezwładność, nie zatrzymuje się od razu i to jest jego największa wada. Bity, standardowe, więc wszystkie pasują. Koniec testu śrubokręta, słuchajcie. No więc kręcimy tą przekładnię, nie przedłużajmy, bo po co? Bo i po co? Przekładnię kręcimy od wewnątrz. Przypominam, tu akurat nie ma takiej możliwości, ale ostatnio miałem kilka pytań od was zresztą. O wymianę drenażu od wewnątrz. Pisałaś, droga nawet koleżanko, że połamałaś mocowania zaworu drenażu. Nie wymieniajcie, da się. Nie wymieniajcie od wewnątrz, jak nie macie wprawy zaworów drenażu. Tu na szczęście, rozwiercanie śrubki będzie. Tu na szczęście, na nieszczęście nie macie takiej możliwości, bo tu nie ma tej słynnej klapki, która jest w niwonie, więc tu nie wymienicie drenażu od wewnątrz. Nie ma takiej opcji. Nie wiem, czy ja dobrze, że to wykręcam. Tak, to jeszcze tak. Tu nie wykręcacie tych dwóch. Tą chyba też. Niech no ja spojrzę, nie. Czyli nie ruszamy tych trzech wkrętów tu. Przesuńmy się trochę, bo nie ma takiej potrzeby. Nie w tą stronę. No i co? Wykręcamy. Wygodne. Wygodne. Już nie będę tym dokręcał, ale na ten moment wygodne. Nawet tu podejdzie. Pyk, pyk. Tu nie wykręcimy na razie przynajmniej. Będziemy zaraz nad nią pracować śrubokrętem. Jeśli widzicie, nawet wy, że wam jakaś po wyjęciu zaparzacza tutaj obrasta nierdzewna śrubka wkręt tak zwany, czyli wkręt, to wykręćcie go zawczasu. Widzicie, ile to jest pleśni? Wykręćcie go zawczasu, bo teraz mamy, Houston, drobny problem. Mam nadzieję, że drobny. No, na krzyżakowym śrubokrętem marne szanse to zrobić. Czekajcie, sięgnę po... Spróbujemy większym rozmiarem, może to jest większy wkręt wkręcony przez kogoś, no niestety nie. Następne, większe. Już nie pamiętam, które jest ostre, muszę sobie kupić nowe. Kręcimy. Tu ewidentnie jest moc. Jest moc, ale jeszcze nie puściło. Zapytacie pewnie o piłki. No tak, trzeba je odkurzyć. Przetopiło się. I to jest też dobra metoda, słuchajcie. Bo albo będzie się trzymać na nowej, bo jak urwiecie łepek śrubki, no to wkręta, to wiadomo. Potem jest problem z wykręceniem. Tu nam przeszło przez obudowę. Założymy podkładeczkę. Też powinno być, słuchajcie, dobrze. No będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć. Nie ma innego wyjścia. No to jest już sytuacja, gdzie trzeba ingerować, bo mamy w dobrej to pozycji. Więc czemu nie? Łatwiej. Trzeba sobie sprawy ułatwiać, a nie utrudniać. No strasznie jest zawalony ten ekspres. Jest strasznym syfem, ale no to jest 10 lat, tak? Młynek to później. Przekładni nie czyszczę, bo ją zaraz wyciągnę. Czekajcie. To też jest takie, słuchajcie, z grubsza. Patryk też mówi, słuchaj, wyczyść mi go tak z grubsza. No ja go wyczyszczę tak na tyle, na ile potrafię, a nie z grubsza. Ale już będzie miał instrukcję, bo wie. Mówię do mikrofonu, więc może trochę ciszej bezpośrednio, więc wie, że będzie miał instrukcję rozbierania, bo co? No bo wie, że nagrywam film z tego ekspresu, taka była umowa. Więc będzie mógł sobie rozebrać i wyczyścić na tip-top, poklejać taśmą i tak dalej, słuchajcie. Dobra, przekładnię mamy wyjętą z tej strony. Chodźmy zatem, co to takie zbliżone? Chodźmy zatem, no widzicie jak on wygląda, no źle wygląda, no źle. Chodźmy zatem na drugą stronę, ja tu zaraz coś rozwalę, ale już tu jest taki syf, że gorzej być nie będzie. Wyciągamy przekładnię, żeby wyciągnąć przekładnię. Warto było, chyba z tej strony widać tu. Tu nie ma takiej możliwości. Wyciągamy przekładnię. Wyciągamy, wypinamy przewody. No tu nie ma innej drogi niż wyciągnąć po prostu przekładnię, nie rwąc niczego. Można sobie wypiąć, wszystko jest uwalone, słuchajcie, wypiąć to, tu przechodzi, tu jeszcze zaczepiamy o przewody, no i wiadomo, musimy jeszcze wypiąć, to już jakby standard, to przekładnie jak widzieliście dużo, tu nie będziecie widzieć wiele, tak jak oglądaliście o przekładniach Niwony, to macie
bardzo podobny film, ale próbujemy wyjąć zawleczkę. Kurczę, no nie chce wyjść, to jak nie chcesz tędy, to zamiast szarpać Barteczku, daj mi drugą zawleczkę, daj mi tędy wężyk, potem go tu włożysz. O, patrz jak wychodzi ładnie. Mamy to, no zobaczcie. Sami zobaczcie, zbliżenie, kamera, akcja. Ja wam to rozświetlę. 10 lat. Dlaczego? Ja tak tutaj zachowam powagę. Zrobię tak jak babcie robią, jak moja babcia robiła. Dlaczego, drogi synku, wnusiu, należy robić okresowe przeglądy ekspresu do kawy? Jak to ostatnio, próbując udawać człowieka, powiedziała mi AI Gemini Google'owa. Strasznie mnie to rozbawiło, bo o ile ChatGPT całkiem fajnie udaje prawdziwego człowieka, o tyle Gemini, przynajmniej ja będę mówił Gemini, bo Gemini mi nie pasuje, w Polsce jesteśmy. O tyle Gemini, przynajmniej w tej darmowej wersji, bo płatna niewiele mi wnosiła, więc przestałem płacić. No udaje człowieka tak średnio, albo raczej tak jak to młodzi mówią, boomera. Słuchajcie, nie będę wam tego pokazywał w przyspieszeniu, bo to potrwa. To jest ten moment właśnie zadumy pod tytułem współpracowaliśmy z Patrykiem, dużo mi pomógł przy montażu filmów, porobił mi grafiki na kanał, które zresztą mam nadzieję teraz wspólnie jeszcze razem w ramach starej współpracy, zwłaszcza jak zobaczy to wspólnie jeszcze je odświeżymy, zrobimy jakieś zmiany w rozliczeniu tak zwanym, ale to jest ten moment, słuchajcie, z zadumy, kiedy ja mówię, po co ja to brałem sobie na głowę. Nie no, słuchajcie, ja mam taki zapis w regulaminie, powtórzę, bo chyba już mówiłem w filmie, który jeszcze nie poszedł. Ważna informacja, będzie dlatego z ciekawą usterką, czyli odpalamy ekspres, nic się nie dzieje, mrugają 3 diody. Będzie ten, jeśli się uda naprawić, ale to wyprzedzam fakty, będzie taki film, bo takiej usterki chyba nie było na kanale jeszcze, Olaczku. Do czego ja zmierzam? Mam zapis w regulaminie przyjmowania ekspresów do serwisu, że należy go oczyścić. W nawiasie mam napisane, że tu nie chodzi o perfekcyjne wypolerowanie i pokrycie powłoką, nie wiem, jak samochód na przykład woskiem, tylko chodzi o to, że ekspres nie wyczyszczony w miejscach przewidzianych przez instrukcję konserwacji będzie dodatkowa opłata. No tutaj jakby nie ma w instrukcji, że macie rozbierać drenaż, macie wyciągać przekładnie i czyścić, więc to nie jest wina użytkownika. To znaczy jest, bo ekspres nie trafił na przegląd. Panie Patryku, ja tobie, tak jakby cofając się w przeszłość, życzę smacznej kawki. A ja, słuchajcie, widzimy się za chwilę, po prostu. Słuchajcie, ja tu rozmontowuję przekładnię, właściwie tak nie na waszych oczach. Chcę to jeszcze pokazać, no ale to jest standard. Ściągacie kopułkę, możecie sobie zobaczyć, jak to robiłem w Niwonie. Ściągacie kopułkę, to będzie pewnie ciężko schodzić, ale zejdzie. Właściwie to może byśmy ją wypięli. Niebieski, czarny, niebieski, żółty. Tak, wypnijmy tą przekładnię, czyli kombinerki, bo i tak ją trzeba całą umyć. Zapamiętajcie. Zawsze są podpięte od zewnętrzny i środkowy. Niebieski. Właściwie to by można było nawet nie wyciągać kabli, przewodów, bo i tak, żeby umyć przekładnię, muszę wyjąć mikroswitche. To tak zrobimy. Nie łamiemy. Uwaga, bo to miękkie. Podważamy. Musicie uważać, nie jest to bezpieczne, ale ja chcę to wszystko umyć, słuchajcie. Więc wyciągam, żeby wam nie pękły te elementy. Nie jest to też proste, ale wyciągamy. Tu już wyszło. Nie wskoczyło. Teraz ten. Odważamy. No jak wam pęknie, to macie do wymiany przekładni i cały korpus przekładni. Wyciągamy. Nie będziemy musieli pamiętać przewodów. Ja to robię, wiecie, już z jakąś wprawą, ale musicie uważać. No i przede wszystkim mi się nagrywa, więc będę miał potem wzornik, jak to zrobić. W Niwonie mikroswitch ten od pozycji zaparzacza macie zintegrowany z przekładnią. Tu macie osobno, to już pierwsza różnica.
Dobra, słuchajcie, delikatnie, bo to wiecie, to ma 10 lat. Wszystko jest stwardniałe, w ekspresie jest ciepło. No ale widzicie, jakoś tam to schodzi. I teraz odwracamy i tu mamy mikroswitch położenia bloku w takim sensie, że to jest właśnie mikroswitch, który, ale syf, który wam sprawdza, czy zapięliście ten element, przesunęliście i dokładnie ten element wciska nam ten mikroswitch i stąd ekspres wie lub nie wie, że, ale pleśnie, że jest włożony zaparzacz. To jest czujnik włożenia zaparzacza, nazwijmy go tak oględnie. Tu jest tylko jedna zapinka, czy druga jest ułamana? Chyba jest tylko jedna. No i mamy wyciągniętą przekładnię. No jeszcze musimy wyjąć silnik, więc żeby wyjąć silnik musimy, słuchajcie, poprawmy kadr. O, wyjąć koło zamachowe, koło pasowe. Ja się z nim nie szczypię, bo mam takowe, ale no dobrze, żeby wam nie pękło. No, masakra. Podważamy, 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 podważamy. O, już idzie. Po kolei. Tutaj cierpliwość jest nas w stanie tylko uratować. Łapiemy, to jest taki trik. No i co? Tym śrubokrętem tu wjedziemy. Na czym wjedziemy? Strzałka w dół. Zaraz wam jeszcze pokażę co się stało z... zaraz wy nie widzicie. Z tym rozwiercanym wkrętem. A tu co się dzieje, że nie mogę wykręcić? Co jest? Dobra, wezmę śrubokręt ręcznie, to spróbuję wykręcić. Aha, nie sięga po prostu, dobra. No i to jest, widzicie, jaka to jest praca czysta, jak to niektórzy mówią. Łapiemy kulki, bo tu chyba są. Nie ma. Są dwie kulki, nie gubcie. Ja wam powiem taką zasadę, bo już widzę, jaki wy błąd popełniacie. Jak oglądacie jakiś mój film, bo macie taki ekspres i chcecie go naprawić, zasada jest prosta. Najpierw obejrzyjcie cały film, zanim zaczniecie kręcić. Bo ja czasami, wiecie, ja to nawet mam zaznaczone w opisie, że pokazuję moją pracę. To nie jest film instruktażowy, bo widzicie, ja zanim to otworzyłem, powinienem powiedzieć, uważajcie, bo mogą wam wypaść kulki te tutaj pozycjonujące silnik. Ja o tym nie pamiętam. Znaczy ja o tym pamiętam, mam to w głowie, ale zapominam wam powiedzieć, więc zalecam, jak chcecie na przykład sobie wymienić zawór drenażu w Melita Solo, Melita Purista, Melita Solo and Milk, w Latishi jest to też bardzo podobnie. Obejrzyjcie najpierw cały film, dopiero się bierzcie za robotę. Nie róbcie ze mną krok po kroku, bo to nie ma szans powodzenia, słuchajcie. Wracając do naszego brudaska, mamy wyjęty korpus. No to jak widzicie, siły trzeba włożyć, więc to wszystko, słuchajcie, idzie do mycia. To również. Tu elektroniki się pozbyłem, ona wisi, elektroniki, ona wisi tu. Silnik do mycia, to do mycia. Idę to wszystko zanurzyć w detergencie. Będę czyścił to. Wy już przyjdziecie na gotowo. Jak środek będzie wyczyszczony, będziemy ten ekspres odpalać, a potem ja sobie będę żmudnie, za darmo, na takie głupie żarty, no muszę się trochę nad Patrykiem poznęcać, czyścił całą resztę. No bo fajny ekspres, słuchajcie. Czy to się opłaca z takiego stanu robić w serwisie? Nie wiem, ile ten ekspres teraz kosztuje. Ja wam na koniec, jak skończę, to powiem, ile by to kosztowało u mnie. No i dobra, słuchajcie. Jesteśmy gdzieś tam w połowie. No może już, czekajcie. Słuchajcie. Nie wiem, czy widać różnicę, czy nie. Także poważnie mówiąc, to raczej chyba widać. Jest to brudna robota, zajęło to trochę czasu. Każdy teraz przewód wytrzeć, wiecie, tu też chodzi o to, żeby nie było złogów. Nie będziemy tutaj polerować tych plastików, bo to nie o to, kurna, słuchajcie, chodzi. Ale chodzi o to, żeby było doprowadzone to do jako takiego porządku. Oczywiście wszystko trzeba potem sprawdzić, bo tutaj dużo wilgoci poszło teraz. Wiadomo, doszorowanie takich, widzicie, niby już umyte. Ja już to któryś raz z kolei poleruję. Tak jak mówiłem, o Jezu, myślałem, że to jakiś robal, a to tylko tak się płyn tutaj spłynił. Któryś raz z kolei to już odtłuszczaczem jadę. No, wiecie, musicie brać też pod uwagę i jasne, ten film jest robiony na podstawie ekspresu kolegi Patryka, ale musicie zawsze brać pod uwagę też opłacalność tego. Więc przy wycenie tak naprawdę należy ten ekspres przed robotą ocenić, ile wam zajmie takie czyszczenie.
Bardzo często mnie pytacie o ceny w serwisie. Dzwonicie do mnie. Nie wy, widzowie stali, ale osoby nowe. Jacyś nowi klienci dzwonią. I pytacie, jaka jest cena na przykład wymiany, no dajmy przykład, wymiany zaworu, drenażu w ekspresie Melita, Solo and Milk. No i tu nie ma ceny. Jest jakaś tam wyjściowa, powiedzmy 250 zł, rzucam teraz, bo się nawet nie zastanawiałem. Natomiast dochodzą kwiatki pod tytułem. Tu jest rozwiercony wkręt, który już nie dał się wykręcić w sposób tradycyjny, bo go zeżarło, mimo że był nierdzewny. Pamiętajcie, kawa to z wodą to kwas. To też pracuje. Więc jakieś tam szacunkowe koszty zawsze podaję, no bo klient musi wiedzieć. Ja też na siłę, słuchajcie, nie naprawiam ekspresów, to już wiecie, więc jak uważam, że to jest szrot, to mówię, że to jest szrot i że szkoda sobie tym dupy zawracać, że tak powiem. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Natomiast dochodzą takie kwiatki właśnie jak tu. Chociaż Patryk mi wspominał o tym wkręcie, no także wiecie, myśmy rozmawiali. Ale możecie nawet nie wiedzieć, cholera wie ile wam zajmie rozwiercanie takich wkrętów. Co się wydarzy, czy to się rozwierci, czy to się przetopi jak w tym przypadku, czy to się będzie dało naprawić, czy to się będzie kończyło wymianą. Więc wiecie, no jest wyjściowa cena 250, zakładam, bo nie mówię, że tu akurat taka jest, nie zastanawiałem się. Ale może się z tych 250 zrobić 500, słuchajcie, no bo co? No bo wychodzą takie rzeczy, no widzieliście jaki tu był syf, spójrzcie teraz. Jeszcze sobie popatrzę w ekranie, no nie no jest kurna, porównania nie ma żadnego, no tu jeszcze, wiecie, kosmetyka, ale jest kurna miód malina, porównania nie ma żadnego, a to czyszczenie mi zajęło tego elementu pół godziny. Jak odwrócę, jakby ktoś nagle wpadł w połowie filmu jakimś cudem, to jeszcze zostaje nam wszystko to, wyjęcie młynka oczywiście, ale ja chcę doprowadzić ten ekspres do odpalenia, a przekładnie już będziemy mogli składać, która moczy się w tej chwili, żeby ją wyczyścić. Zaraz idę ją, słuchajcie, czyścić. Następne pół godziny tam spędzę i wtedy powstaje ostateczna wycena. No to jest tak samo, słuchajcie, jak u mechanika. No, u mechanika są takie, ja nie pamiętam, są takie książki, pamiętam, ja miałem trochę do czynienia z amerykańskimi autami, tam jako bardziej, no mniejsza o historię, bo to dawno i nieprawda. Są takie książki serwisowe, w których jest przewidziane, ile godzin na daną czynność jest przewidziane, masło maślane, natomiast no, są niespodzianki pod tytułem to brud, syf, zaniedbania i inne. Musicie się z tym liczyć. Zawsze to powtarzam, słuchajcie, płacicie za części, jasne, no wiadomo, nikt wam tych części nie da za darmo, ale tak naprawdę usługa to jest płatność za nasz czas serwisantów. Dobra, koniec filozofii. Gotowe do składania. Jeszcze sobie oczywiście tutaj gdzieś poza kamerą dopracuję takie szczegóły, gdzie gdzieś tam jeszcze jakieś drobinki znajdę. Idę szorować przekładnię. Czasami, słuchajcie, warto ją wymienić zamiast jej szorować, ale co bym wam wtedy pokazywał? Idziemy szorować przekładnię, wracam tu z czystą przekładnią, montujemy, testujemy kawę, pokażę wam jak działa ten płyn. Wiem, wygląda jakbym go reklamował, ale są tylko do wyboru dwa w Leroy, więc ten mi polecono, droższy. Czy lepszy, nie wiem, o drugiego nie sprawdzałem, a myślę, że to dobra ciekawostka, zobaczycie jak to działa, bo działa rewelacyjnie, byłem w szoku. Nie przedłużam, idę myć przekładnię, wracam do was z przekładnią. Tak jakby to było tak, a okej, kumam. To idzie tak. To jest inaczej chyba, tak mi się wydaje, albo już się zamotałem na maksa. Tak, to jest chyba trochę inaczej niż w standardowej przekładni. I dopiero to, o, i teraz nagle jeszcze tutaj damy na te zęby plastikowe, warto dać trochę smaru. Mimo zapsikania tego smarami już wszelakimi. No tak, to tak ma działać. Dobra. Wszystko upieprzone, ale słuchajcie, to nie przeszkadza, że tu od środka przekładnie smar, bo on tylko będzie, że tak powiem, jak sama nazwa wskazuje, no odkrywcze teraz jest to co powiem, będzie smarował. Teraz nam tu wjeżdża silnik. Na silnik też zaraz nałożę glutoplazmy, słuchajcie. O, on się sam nasmaruje podczas pracy, więc nie trzeba już teraz tego obracać. Teraz tylko włożyłem silnik, a muszę sobie spojrzeć, jak jest, zanim włożę kulki, jak jest ustawiony element przekładni. Ja bym go przekręcił tak. Już teraz kombinerkami, bo nie mam palce utłuszczone w smarze, a już nie będę ich teraz szedł myć. Chodzi o to, żeby właśnie nie w tą stronę. Żeby ta przekładnia, ta wypłaszczona część poszła mi w tą stronę. Wyjmij silnik, chłopaku, bo nie przekręcisz.
O, dobrze mówię? Źle mówię, w tą stronę. O. I mniej więcej coś takiego. I teraz jak sobie przyłożycie koło zamachowe, ono mniej więcej tutaj źle. Czyli muszę jeszcze o parę stopni w tą stronę. No to trzeba po prostu ładnie ułożyć. Teraz będzie dobrze, jeszcze kawałek. O, blokujemy silnikiem. Jak nam to teraz wygląda? Jeszcze o 180 stopni teraz, moim skromnym zdaniem. Czyli łapiemy i raz, dwa. Przykładamy. Chodzi o to, żeby te dwa, a to się i tak powinno samo ustawić, ale ja mam taką zasadę, że o właśnie w ten sposób, spójrzcie, ustawiam. To ściągam, wkładam silnik i teraz trochę smaru tu. No i składanie przekładnie już w wersji standardowej. Weź człowieku, podnieś kulkę tłustymi paluchami. Raz, dwa, kuleczki. Żebyście sobie ładnie te przewody ułożyli, nie przycięli ich. No bo jak je przytniecie, to mogą słabo działać. I wkładamy obudowę. O tym mowa. Ściskamy, składamy. Nic już teraz nie powinno wypaść. Patrzymy, czy przewody nie są przycięte, czy nie są jakoś zbytnio powiązane. No i co? 3 wkręty. Raz. To już przykręcę śrubokrętem, tak jak mówiłem wam. Słuchajcie, poprawmy się. Tak jak mówiłem wam, nie używam tego śrubokręta ze Krzyna do dokręcania, bo on ma bezwładność na tyle dużą, że mi przekręci gwinty po prostu. A tego byśmy nie chcieli. Mógłbym wyciągnąć wkrętarkę, ale już dokręcę to ręcznie. No i co? Skręcamy i odwracamy temat i składamy. I słuchajcie, ja to skręcam dokładnie odwracając sytuację. Widzimy się jak już to złożę, bo to bez sensu, żebyście po raz kolejny to oglądali. Po prostu muszę to złożyć do tak zwanej, brzydko mówiąc, kupy i widzimy się za chwilę. Właściwie słuchajcie, to stwierdziłem, że wam to pokażę, bo w sumie zawsze piszecie, żebym nie przyspieszał, pokazywał wszystko, przecież wy możecie sobie przewinąć. No i jest w tym jakaś logika, słuchajcie, więc robimy. No, wyczyszczone przewody to sobie pokładam później. Zawór drenażu przychodzi z gumą, nawet tej samej długości, więc jest ok. Z nową sprężyną, więc go tu od razu, słuchajcie, no czarne tło, no jest rozjaśnione jak może być na maksa. Ja spróbuję jeszcze, słuchajcie, to są już nie do wyczyszczenia rzeczy, to się moczyło kupę czasu, to są już wrzery, nie przeszkadza to. Wkładamy zawór. Zawór przychodzi bez uszczelki, więc uszczelkę sobie zaraz dołożymy. Zwracam waszą uwagę na tą powierzchnię. Ona nie jest zamienna. Tu jest taki szerszy, widzicie? To ma iść do dołu, na tym ma się ślizgać zawór. Bardzo często to mylicie, potem do mnie piszecie, że wymieniliście zawór drenażu i on nie działa. Tak ma to być zrobione. Tutaj jest taka zabawa w układanie, ale no to jakby prosta rzecz. Puszki. Teraz wszedł na pewno. Trzeba go tylko dowieźć do góry teraz, żeby go zapiąć. I sprężynen, my dear. I on pracuje tak. Czyli węż to krótsze ramię u góry, na dole ślizg. I on nam, słuchajcie, ja wam pokażę, tak pracuje zawór drenażu, że ciśnienie wypycha ten element. Tak, ma tyle siły. Nie będę go męczył, bo go porysuję. Po drugie sobie zaraz biję w nogę. Ten element się wypycha pod ciśnieniem do końca. Ten o-ring trzyma. Do tego nam dochodzi nowa guma. Ładnie ją załóżcie, żeby nie chlapało. No i trzeba to włożyć. Tak, uszczeleczka na wężyk. Gdzie ten wężyk jest? Tu. Ja sobie tutaj, słuchajcie, wezmę. Mamy założoną nową uszczelkę, bo on nam... Czekajcie, jeszcze drugą uszczelkę potrzebuję. Już sobie szukam. Długi ten film wyszedł, ale pomyślcie sobie, jak ja bym wam jeszcze pokazywał, jak czyszczę ten ekspres. No ale widzicie, no to też jest ważne, bo pokazuję wam, że niby prosta konstrukcja. Przekładnia grzałka, zawór dwubarowy, tak zwany grzybek, jak go nazywam. Nic tutaj, żadnych filozofii nie ma, a trwa.
Druga uszczelka tu. Trochę smaru, żeby się... Uszczelek, pytacie często, nie musicie smarować, ale one się ładnie układają, ładnie wchodzą. Tylko jak to było teraz? Jak to idzie tak, to idzie tak, to idzie tu. Dobra. Ja sobie bym włożył chyba tu najpierw. To nie ma jakby znaczenia większego. Zawleczka brudna. Zawleczek myć nie musicie. Nie popadajmy w paranoję, słuchajcie. Nie popadajmy w paranoję. Ja sobie wciskam do drenażu. Wkładam zawleczkę. Nie wcisnęło się. Przecież w drenażu nie ma uszczelki. Dlaczego nie chcesz wejść? No nie ma, no bez jaj. No skąd by tu była uszczelka? Poczekajcie, ja sobie to spróbuję docisnąć. O, teraz weszło. Zawsze, bo może wam się w oczach mienić. Tym bardziej, że ja gdzieś posiałem po drodze okulary, myjąc to wszystko. Sprawdźcie, czy się trzyma. Tu mamy wszystko dobrze zrobione. Tu nic nie smarujemy, nie ma takiej potrzeby. To idzie tu. Skończę myśl. Spust tutaj to jest po prostu wąż do tacki. Patrzymy, żeby nic nie przyciąć. Teraz idziemy, słuchajcie, na drugą stronę. Już mam dość szczerze tego ekspresu, bo no ja lubię naprawiać ekspresy, ale mycie ich z takiego syfu jakby nie jest pierwszą rzeczą, którą lubię. Ja sobie poprzyłapuję krętarką, ale dokręcę, you know. O, nie będę dokręcał, tylko przyłapię, żeby było trochę szybciej, słuchajcie, dla mnie, bo czas... Standardowy błąd nie nowicjusza. Widzimy się, jak to włożę z powrotem. Co nieco zrobiłem? To powinno być w środku. Słuchajcie, śmiejcie się i macie rację, że się śmiejecie ze mnie w tej kwestii, ale ja wam zawsze powtarzam, zwłaszcza jak się wyszło trochę z wprawy, że co? Jezu, jak ja mam brudny monitor, że wychodzi się z wprawy, trzeba gadać, trzeba mówić w miarę z sensem, bo ja nie uważam, żebym jakoś z wielkim sensem się do was tutaj wypowiadał. I jeszcze przy okazji trzeba co trzeba? No, trzeba robić to tak, jak trzeba, żeby to zadziałało. Miejmy nadzieję, że zadziała. No, na razie passa jest u mnie całkiem niezła, bo wszystkie ekspresy odpalają. No poza Philipsem Latte Go, który miał być w poprzednią sobotę, ale nie wyszło. Naprawa dla klienta w tym Philipsie nieopłacalna. Ja jednak postanowiłem spróbować go naprawić. Tam jest usterka elektroniki. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Elektronika jest właśnie w drodze do Piotrka. Piotrka, który już mi się wiele razy sprawdził. A! Zrobimy mu prezent. Na dole macie kontakt do Piotrka, do serwisu w Poznaniu. Piotrek ma dwie niezaprzeczalne zalety, przynajmniej w porównaniu do mnie. Naprawia krupsy i naprawia elektroniki, oczywiście nie te najtańsze. Z tego co pamiętam, nie chcę was skłamać, Piotr mi powiedział, że jak elektronika kosztuje chyba powyżej 450 zł nowa, to warto ją naprawiać, ale to już, słuchajcie, kontaktujcie się z Piotrem i niech tylko Piotrek wyjeżdża teraz na urlop 2 tygodnie, proszę mu głowy nie zawracać. Kontaktujcie się z Piotrem od listopada, tak mi to przynajmniej wychodzi. I to z nim sobie ustalajcie. Będzie mi miło, jak mu będziecie mówić, że dzwonicie z mojego filmu. To nie dlatego, że Piotrek mi coś odpala. Przecież jest z Poznania, umówmy się. Żarcik, Piotrze, nie obraź się. Tylko dlatego, że po prostu to jest pomoc koleżeńska. Piotrek mi dużo wiedzy sprzedał. Cennej, przydatnej, więc wiecie. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Dobra, tu się będę zastanawiał, co zrobić zaraz. Na razie się to trzyma. Mamy, wszystko mamy podokręcane, mamy włożone sprzęgiełko, czyli tą stronę mamy zrobioną, słuchajcie, no to co? Małymi krokami, a nawet dużymi, zbliżamy się do odpalenia tego ekspresu. Ja tu tylko jeszcze umyję głowicę z grubsza w środku, bo chcę założyć nową uszczelkę, więc no, Lipton by był, ten zaparzacz już był myty wstępnie, Lipton by był, żeby zakładać uszczelkę na brud. Dokręcam do oporu, nie na hama, sitko, zaparzacz Uniwony, bo tu chodzi o te kwestie miękkiej wody, tu tego problemu nie ma, ale dokręcam tak, aż poczuję opór, czyli jeszcze, panie, jeszcze, o! I robię, no taki jeden obrót wstecz, żeby to sitko nie było tak dopieprzone na hama, słuchajcie, po prostu. Tak to wygląda.
czy po moim składaniu zaparzacz będzie pasował. Tu jest wszystko ok. Boku nie zakładam, nie jest nam na razie potrzebny. Chcę wam pokazać. Na pewno tu trzeba psiknąć na czpień. Ja oczywiście nie trafiłem, więc tu wytrę dookoła. Można też tu, gdzieś mi słomka zginęła na podłodze. Nie jest w tej chwili potrzebna, żeby nam to ładnie wchodziło. I patrzcie. No jak stąd. Dlatego właśnie to ustawienie kół było ważne. Dobrze jest, dobrą manierą jest pierwsze odpalenie ekspresu zrobić bez zaparzacza, czyli będziemy paluchami oszukiwać czujnik włożenia tego zaparzacza, ten, którym klikam. Do czyszczenia jest wylewka, to później. Teraz musimy się tu połączyć. Trochę smaru na uszczelkę. Te wężyki, które tu nam się porozłaziły, muszę odkręcić sobie to, bo muszę włożyć wężyk do zaworu dwubarowego. Jest w tatce, dlatego nie skręcamy ekspresu, bo jeszcze tu się wiele może zdarzyć. Jak śpiewała poetka, wszystko się może usmażyć, słuchajcie. Wkładamy. Dobrze by było sobie wziąć kombinereczki, nie ściskamy wężyków mocno. Because jak je zgnieciemy, to mogą i pęknąć, i nie mieć odpowiedniego przepływu. Od razu tu. Ostatnia zawleczka. Dzisiaj ekspres będzie przechodził testy, a zaraz testy będzie przechodzić kawa Bartka z BS Planu Czukiewskiego. Pozdrawiam serdecznie. Oglądam. O, ja tu już Bartka oglądam naprawdę długo. Lubię. Teraz jest seria z Japonii, chyba już się skończyła, tam w międzyczasie była Mołdawia, co jak widzicie jestem na bieżąco, no ale lubię, ja generalnie lubię vlogi podróżnicze, jest w moich planach już wkrótce, mam nadzieję, uskutecznienie paru podróży, już takich nie stricte nawet urlopowo leżando, tylko podróżnicze. Tokio też jest w moich planach, wkręcam się, słuchajcie, w powietrze, więc to trochę potrwa. Planuję też tutaj trochę zmienić w tym wszystkim. Dobra, to mamy. Tu bym tą zawleczkę chyba wymienił, ale to za chwilę. To mamy. Przewody mamy niepoprzycinane. Cable management to zawsze przyjdzie na to czas. Teraz mamy tak. Pompa. Jak to tu wszystko było? Przepływomierz wyczyszczony, jeszcze go z zewnątrz przetrę. Przepływomierz nam idzie tak. To jest wyjście do ekspresu, czyli do pompy tak naprawdę. Czyli ja myślę, że to będzie ten króciutki pierdolniczek za przeproszeniem. Króciutki wężyk, który muszę wetknąć teraz w tą miętką gumę. Specjalnie tak mówię, bo wypadałoby tą pompę wyjąć, ale spróbuję to zrobić w ten sposób. Bo to... zablokować. Włożyć wężyk, nie wejdzie mi w ten sposób, czyli muszę wyjąć tą pompę. Żeby wyjąć tą pompę, co ja potrzebuję, żeby wyjąć tą pompę? Kombinerki. O, nie będzie tragedii, słuchajcie. Wyciągnijmy, tu też uszczelka do wymiany. Od razu to zrobię, będę miał z głowy. Oczywiście jeszcze przy odkamienianiu wyjdą pewne jakieś nieszczelności, ale to za chwilę. Dobra. Ale tu zobaczcie, jak żre już, nic się nie dzieje. Ale już żre, stary ekspres. Stary właściciel to i stary ekspres, słuchajcie. Tu sobie włożymy. O, tu mamy czujkę, która nigdzie nie była włożona według mnie, bo nie ma tu na nią miejsca. Bezpiecznik. Woda się leje. Wymieniamy uszczelkę, słuchajcie, starą. Wyciągamy. O. Wkładamy nową. Paluchy mam tłuste, więc nie muszę się tym przejmować. O, gdzie jest zawleczka? Nie trzeba tego robić. Robi się to przy przeglądzie, to rutynowo, bo to słuchajcie, to jest w ogóle... Nie no, bezpiecznik od pompy. On tu nie ma chyba swojego miejsca i tak będę to jeszcze rozbierał. Na razie chcę to połączyć. Chcę wam to pokazać, że to działa. No musi działać, znaczy wiecie, wcale nie musi, tak po prawdzie. Przewodów, żeby nie przyciąć, prowadnica, o, coś takiego. Tu się trzyma, tu się trzyma, tu się trzyma. To jest wejście do ekspresu, czyli mamy, zawsze powtarzam, macie strzałkę, czyli góra, tak?
Nie mam okularów, ale tak. Wyjście z przepływomierza góra. Tu się łatwo pomylić, także jakbyście się pomylili, to no shame. I do zbiornika nam będzie szedł ten wąż. W obudowie jest coś pokićkane, zaraz wam pokażę, przyniosę obudowę, bo schnie. Ale tu wąż do zbiornika wody, od razu wtyczka, od razu wpinamy na swoje miejsce przepływomierz, czyli stryk. Mamy złożony ekspres, słuchajcie, wszystko siedzi, wszystko siedzi, wszystko siedzi. Tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi. Idę po bok obudowy. Tu jeszcze, chyba tu ta sprężyna, zaraz ją włożę. Idę po bok obudowy, sprzątnę tu trochę. No i co? I testujemy te dwie rzeczy. Ta na szybko, to w międzyczasie kawa też, więc sprzątam, ogarniam, przynoszę obudowę, żeby postawić zbiornik wody, przynoszę wodę i widzimy się za chwilę. Stay tuned! Mam obudowę, nie wiem co to jest tutaj, może na tej kamerze wam pokażę. Co tu było rzeźbione, nie będę wnikał, o co tu chodzi. Coś tu było smarkane. Przetrę z grubsza, bo nam tylko ten bok jest potrzebny. Jeszcze zostało czyszczenie wylewki, jeszcze roboty, słuchajcie, zostało przy tym ekspresie trochę. To nam idzie tu. To nam wchodzi w... Mam nadzieję ten element, bo tu jakieś smarki są porobione. W miarę to jest wysuszone. Dobra, składamy to tak, żebyśmy mogli uruchomić ten ekspres. Gdzie mamy tu klej? Patrzcie, to od razu ten test zróbmy. Tym sprayem. To co prawda powinienem położyć, ale widać chyba, nie? Tu są ślady kleju, paluch się kręci. Niczym tego nie mogłem zmyć. A może najlepiej będzie wam to pokazać na tym elemencie. Chyba lepiej będzie na tym wam pokazać. O. Widać? Nie da się tego niczym zmyć. Biorę ten szprejik, oczywiście jak każdy szprejik trzeba zamieszać. Ja wam to pokażę w powietrzu. O. No i co? W instrukcji jest spsikać, poczekać chwilę i zetrzeć ręcznikiem. No to spsikać. A zróbmy i tu. A co nam szkodzi? Spsikać, poczekać chwilę i na sucho zetrzeć. No wiadomo, im dłużej poczekacie... Fu, śmierdzi tak dziwnie, powiem wam, taką chemiczną cytrynką. Dobra. No, taki nie jest to typowo chemiczny zapach. No i teraz... Widzicie? Ja naprawdę z tym walczyłem. Zobaczcie. Nie przyciskam. Wiadomo, że teraz zrobiłem to moment. No i teraz by wypadało też pewnie jak każdą chemię spłukać albo przejechać. Teraz to już w ogóle jest tu chemicznie. Przejechać zwykłym sprayem. No ale chyba widać. W razie czego tam jest oczywiście czynność powtórzyć. Widać, że ślad pokleju nie został. No i teraz zróbmy to samo z tym, widzieliście. Także Patryk, mam dla ciebie metodę. Już możesz śmiało kleić czym chcesz, nawet najtańszymi taśmami. Zobaczcie. Wierzcie mi, psikałem to płynami do szyb z alkoholem. Nic nie pomagało. Znalazłem jakiś sposób moczenia olejem takich klejów. Naprawdę kurna działa. Także to żadna reklama. Pierwszy raz w życiu używam tego. Nazwa myląca, bo brzmi jak jakiś wosk, a może to jest jakiś wosk, rozpuszczalnik i odplamiacz. Nie psuje plastików, nie psuje nawet, widzicie, kiedyś to było Piano Black. Kofikowa polecajka. Jeśli ta firma chciałaby, żebym ich polecał za każdym, wybrzmie inaczej. Jeśli firmie, nie wiem jakiej, nie pokażę, jeśli firmie produkującej ten produkt podoba się ten widok, polecam, to zapraszam. Dobra, słuchajcie, koniec jaj, koniec żartów. Obie kamerki. No jak się błyszczy. Nasmarujmy tu trochę tą uszczelkę, żeby nam ładnie pracowała. Tom. Nic się nie dzieje. Tom. Odpalamy ten ekspres, słuchajcie, bo ja nie wiem ile ten film będzie trwał, bo nagrania mam poszatkowane. Ale będzie. Zaparzacz do środka miałem odpalać bez zaparzacza, czyli tacka. Tacka też była czyszczona, nie wiem czy pamiętacie jak wygląda na początku. Jeszcze oczywiście po namaczaniu i posuszeniu. Podobnie było z tym. Jeszcze nam front potrzebny. Front jest tu. Był drugi zatrzask, słuchajcie, z tej strony, ale w transporcie Patryk tak to wszystko pospinał. Tu też mamy klej. O, tu by było dobrze widać, ale dobra, skupmy się już na tym, na czym ten film ma polegać, czyli na naprawie ekspresu.
Mamy to, pojemnik na fuski. Mam nadzieję, że odpali ten ekspres, że będzie na tyle miły. Włączamy go do prądu, tylko nie mam żadnego gniazdka. Dobra, wyłączę te kolory z tyłu, które i tak pewnie mi napiszecie, że was denerwują. Odpalony. Pyk. Od kamień mnie. Oj, Patryk, a nie, to chyba mruga, że nie ma zaparzacza. Zrobimy mu teraz oszukistę, jak znajdziemy śrubokręt. Jak znajdę śrubokręt, to go oszukam. Jest. O Boże, brzuch urósł od tej złamanej nogi, ciężko się schylać. Cofnę trochę. Nie patrzcie na brzydotę tej wylewki, ona jest cała do rozebrania jeszcze. Ciskam. Pracuje. Ale jak? Ustawił się. Teraz, tak jak mówiłem, dobrą praktyką jest odpalić ekspres bez zaparzacza, gdyby coś było nie tak, żeby tam się przekładnia ułożyła. Pojemnik na wodę. Przypominam, łzy dziewic zbierane nad Wisłą, tutaj koło mnie, gdzie mieszkam. Poranna rosa. Nalewamy wody. Może tak. Nalejmy całą butlę, tylko uważajcie, bo stabilność pojemnika na wodę tej linii ekspresów pozostawia wiele do życzenia. Wkładam, patrzę, czy się nie leje. Słuchajcie, bo już nieraz zalałem biurko, a obok stoi komputer. Tego bym nie chciał uczynić. Coś tu nie pasuje. Nie wiem czemu. Nie widzę. Poczekajcie. No chyba wkładam dobrze. O! Patrzymy, czy nie wypływa od razu kałuża wody, bo czegoś kofik nie podpiął. Słuchajcie, mam to. Żadnej kawy nie ma. Zróbmy na sucho. Czy on się w ogóle uruchomił? On się wyłączył. To włączamy. Zobaczymy, czy się wypłucze, czy nic nie wybuchnie. Czy wylewka jest drożna. Czekamy, rozumiem, na nagrzanie. Czyli tak, to polecam. Zapraszam firmę, możemy się tutaj czyścić z folii co tydzień. Śrubokręt do rozkręcania, wygodny, do dokręcania wkrętów, jakiś metal w metal. Za te pieniądze. Ale to też nie reklama, mówię, słuchajcie, pokazuję wam swoje narzędzia. Zapraszam hejterów Parkside'a, to jest jeszcze tańsze. No i lecimy z ekspresem. Ja gotowy. Nie podoba mi się ten dźwięk, ale chyba się napełnił. Gotowy do strzałów z prądu. Gdzie jest woda? Nie ma. Nie widzę. Ole! Patrzcie! Od pierwszego. I nie mówię o październiku. Chyba działa. To, że syf leci, to normalne. Ja bym teraz, słuchajcie, tutaj, jak tylko znajdę swój kubełek do zadań specjalnych. Nawet, słuchajcie, nie wstałem z fotela, bo znalazłem sztuczny hopper tak zwany. Pięknota, wiem, działa. Ma działać. Na początek szapniemy śrutu tak zwanego, czyli kawy testowej. To jest akurat dzida, ale zwietrzała. No jeszcze garść. I za chwilę bierzemy się. Zobaczymy, jak się dzida zwietrzała zaparzy. I tak powinna nieźle, słuchajcie. Tu będziemy wylewać, a co nam szkodzi. Widzieliście? Było sucho. No dobra. Kawa mocna. Normalka. Panie Patryku, zapraszam i was, oczywiście, drodzy widzowie, do tej kamery patrz na prezentację. Go! No mieli. Nie wiem, czy młynek nie był pusty, więc ta kawa może być lurka, ale zaraz jeszcze ocenimy tą, tylko ja muszę widzieć, jak się parzy moja, w miarę tam oczywiście jest wietrzała, ale moja, żeby mieć porównanie, czy nic nie wybuchnie. Pre-infusion, co ty mi tu mrugasz? Przerwiesz, czyli młynek był pusty, co pokażesz? Co pokażesz, że nie ma ziaren, okej. Tak się ze mną bawisz, to lecimy dalej. Tu trochę docisnę. Może jest za drobno zmielona, no sprawdźmy. Mógł być pusty młynek, słuchajcie, bo pod tego przewracania wysypało się z młynka. Teraz się namieliła kawa w młynku, więc już jest pełny, sypie się do zaparzacza, tu widzę. Wy chyba nawet też, nie widzicie. No i sprawdźmy. Akurat wymielił praktycznie całą. O! Pięknie się zapiął zaparzacz. Miejmy nadzieję, że tym razem otrzymamy kawę. Nie mruga, czyli wykrył, że jest ok. No i powiem wam, ładnie się parzy, mimo że to zwietrzała kawa. Zaraz wam przysunę. Coś tu idzie. Dobra.
Zaraz zobaczymy, jak wyglądają fusy. No spójrzcie sami. Taka ze strzała. A, tu was zawsze wyłączam, mam tą lampę, bo ona się odbija. Taka ze strzała, ta kawa tu stoi, żeby nie było. Od 4 miesięcy w takim stanie. Jest napisane tam mocna dzida, żebym wiedział, więc ona jest niezamknięta. No nie ma szans, żeby się dobrze zaparzyła i tak się zaparzyła nieźle. Słuchajcie, z braku pojemnika. O, jaki mały jest ten fusowy pojemnik, ale dobra. Zobaczmy fusy właśnie. Barteczku, no spójrzcie. 10-letni ekspres. Gorące. 10-letni ekspres. Dzida. Dobra. Odkurzę tą kawę, więc chwila hałasu. Odkurzę ją też z młynka. No i teraz testy ostateczne, bo ekspres działa, ekspres będzie działał. Panie Patryku, zaraz i wam powiem, ale to na podsumowaniu, jakie są koszta. To jest, słuchajcie, kawa bez planu, to już mówiłem na początku. Tu sobie przeczytajcie wszystko, włączam lampę. Zróbcie sobie stop klatkę, nie będę wam tego czytał, bo to bez sensu. Widzę tylko, że kwasowość, co dla mnie ważne, to pierwsze ziarenko jest na minimum. Moc. No, palarnię też macie, która się tym zajmuje. Coffee Plant. Chyba nie znam, chętnie poznam. Pozdrawiam. Moc. No, arabika nie może mieć mocy, jeśli chodzi o kofeinę dłużej, bo to jest natura tych ziaren. Zapach, powiem wam taki... Co wy tu piszecie, moi drodzy? Że jakie to ma tutaj parametry? No nie widzę. Wy sobie zobaczcie. Nuty. Brazylia, Honduras to jest. Coś Bartek mówił, że to jest kawa speciality. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale moim zdaniem to nie jest kawa speciality. To jakby... Mogę się mylić. Tutaj nie będę się wymądrzał, ja nie jestem aż takim specem od kawy. Zresztą byłoby to chyba zaznaczone, bo to warto, bo to jest dosyć cenna wskazówka i to wiecie, no speciality to jest kawa premium. Niech ja się przyjrzę. Brazylia, Honduras, jeśli chodzi o region. A gdzie jest obróbka? Profil właśnie palenia espresso. Nie wiem, czy to jest profil palenia. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają ziarna. Czekolada, orzech, wanilia. To nie jest, pamiętajcie, to nie jest, że ona jest aromatyzowana w tych smakach, żebyście nie mylili. To są nuty smakowe wyczuwalne w wypalonych ziarnach. To są dwie różne rzeczy. Nie używajcie w automatach, w młynkach kawy smaczonej, tak zwanej w olejkach. To nie jest to. Bo sobie popsujecie, bo to są ulepy. Zapach taki... Mam trochę katar. No ładny, owocowy bym bardziej powiedział. Zobaczmy ziarenka. Takie kurcze, powiem, zniszczone te ziarna. Nie będę się czepiał. Jest ok. Nie marnujemy. No to co? Ładujemy. Oczywiście dwie pierwsze kawy wylewka. W sensie wylewam, bo żeby nie było, że to zmieszane z moją. Zaraz wytrę kubeczek, tylko na razie tak przemielmy. Teraz będzie moja połączona z tą. Właściwie jedną kawę wystarczy wymielić, słuchajcie. Bo już wypchnęło. Ja ją tu zaraz zatrzymam, niech się trochę poleje. No i robimy tą kawę i piję ją. Oczywiście przetrę sobie kubeczek, żeby nie było, bo do najczystszych w tej chwili nie należy, ale to jest tylko kawa. Teraz on nie zrobi kawy i będzie śmiesznie. No, widzicie, nie zrobił, ponieważ odkurzyłem młynek, więc musiała wyjechać cała kawa, trochę się nasypało. No to ja teraz przecieram kubek, żeby był czysty, żebyście widzieli cały efekt. I teraz mamy kawę Bartka bez planu. To nie jest żadna reklama, od razu mówię, zapłaciłem za tą kawę, moi drodzy, z przesyłką. Już wam mówię, żeby was nie skłamać, bo to ważne, bo to jest moim zdaniem największa wada tej kawy. Ja rozumiem, że influencer, ja wszystko rozumiem, słuchajcie, ale no bez przesady, to jest ćwierć kilo. Bez planu.com, to chyba nawet zamawiałem na firmę. To jest faktura, słuchajcie, za, możecie sobie spojrzeć, 58 zł brutto z wysyłką, a sama kawa 44 zł, czyli biorąc pod uwagę, bo wiadomo, im większe opakowanie, tym taniej, ale biorąc pod uwagę, że tu 44 zł razy 4, no to kilogram jest za prawie 200 niecałe. Srogo, no ale zobaczmy jak smak. 3-4, kawa, może to bez planu. Ja jej nie sprzedaję, od razu mówię, wiecie, że moja kawa Coffee Doctor stoi za mną tam i zdecydowanie ją polecam, ale porównamy, ja się staram robić to szczerze oczywiście, bo
No to kawa, słuchajcie, pijmy kawę. To jest tak jak ja gram na PlayStation, ja gram na Xboxie, ja gram na PC-cie, sztuczne wojny, a to jest po prostu kawa, którą właśnie w tej chwili na full zamierzam spróbować. Ciekawy jestem. Ładnie się parzy. Wystarczy. Nie wiem, czy nie jest trochę za grubo zmielona, ale już wam pokazuję efekt tego parzenia. Ładnie się rozwarstwia. Kremy. Robusta buduje kremy głównie, słuchajcie, więc tu kremy będzie praktycznie tyle samo, co było w tamtej robuście, tylko pamiętajcie, że tamta robusta leżała 4 miesiące, wietrzała. No dobra. Muszę tylko pamiętać, że to jest podwójne dno. Nie jest kwaśna. Ja muszę zobaczyć fusy, bo mi się wydaje, że... No spójrzmy. Światło. To są fusy z tej kawy. Czemu ona się taka mała zaparzyła? Właśnie jest taka trochę lurowata, ale to nie jest wina kawy, od razu zaznaczam. Coś tu poszło nie tak. Zrobimy jeszcze jedną. Może po prostu jeszcze był pusty młynek. Tak mogło być. Może się jeszcze nie namieliło. W smaku nie jest kwaśna. To już jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o arabikę, bo arabika z założenia bywa kwaskowa. Tak ja przynajmniej byłem nauczony. Natomiast wiadomo, krajem, regionem, miejscem, gdzie ona wyrastała, nazwijmy to, była uprawiana, można tą kwasowość zniwelować. A ja na jedno ziarenko zrobiłem. No przecież ja zawsze muszę coś spierdzielić. Dobra, no to go jeszcze raz. Może nawet trochę drobniej, ale to już szczegóły, słuchajcie. Ostateczny test. Ekspres działa. Jeszcze do sprawdzenia para, ale ona na bank działa. Jeśli nie, to zawór dwubarowy do czyszczenia. Sprawdźmy kawę Bartka z Bezplanu. 44 razy 4, 160 i 16, 176 zł, biorąc pod uwagę tylko kupowanie ćwiartek, tak jak tu stoi. Drogo moim zdaniem. Ja rozumiem wszystko, że płacimy za kawę plus za napis Bezplanu, ale 160 zł za kilogram kawy, 180, srogo. Teraz jest lepiej, spójrzcie, już nie będę gasił, a zresztą, żeby było. No widać, że jest trochę mocniejszy napar. Test, podsumowanie, kończymy. Czuć arabikę. O, teraz jest nutka kwasowości, takiej owocowości bym powiedział niż kwasowości. Tak jak ja nie lubię kwaśnych kaw, to bym był w stanie, no nie pochwalić, ale znieść. Ale to mówię, jest subiektywne moje odczucie, żebyście nie mówili, że ja krytykuję, bo ja sprzedaję swoją. To nie tak. Ja po prostu nie lubię kwaśnych kaw. Ja nie lubię 100% arabik. Ja lubię gorycz porządnej robusty. Dlatego mamy na przykład mocną dzidę, która tu się chowa, gdzie jest 90% robusty. Kawa dla purystów, wiadomo. Ale jest to dobra kawa. Natomiast ja nie czuję tu tych nut czekolady. Może trochę. Orzech. Może trochę, ale wanilii w ogóle. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, jest to dobra kawa. Czy bym ją kupił? Nie za te pieniądze. Na pewno nie za te pieniądze, więc główną wadą, Bartku, jeśli oglądasz tej kawy, jest jej cena. Może o tym trochę pomyślcie. Mówiłeś w ostatnim filmie, czy którymś z ostatnich, że wprowadzacie kilogramowe opakowania, bo widzowie o to proszą. Bo dla takich kawoszy, ja ci to jako radę powiem, starszego, chyba kolegi to nawet nie, bo jesteśmy chyba w tym samym wieku albo podobnym, ale doświadczonego w kawie, w serwisie kolegi, powiem ci, że dla kawosza kilogram kawy to schodzi szybko. No ja piję 10 kaw dziennie, więc przeciętnie paczka kawy starcza na około 100-120 kaw, więc kilogramowe paczki będą i tańsze. No i tyle. Kawa niezła, nie dla mnie. Jeśli ktoś lubi kwasowość, owocowość w kawie, oczywiście to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, to pewnie mu posmakuje. A ja jeszcze raz przypomnę i zachęcę do zamawiania kaw. Od zielonej przez czerwoną do dzidy mocą. Wszystkie informacje na dole, mail kawa@coffeedoctor.pl. Piszcie, dostaniecie pełną informację. Kawa wypalana na zamówienie. Podsumowanie. Melita, Cafeo, Solo and Milk, moi drodzy. Podobało się? Pomogłem? Zostaw suba.
Będę wdzięczny. Słuchajcie, tu widzicie w tej chwili, ile osób z was ogląda bez suba, ile z subem. No, statystyka jest porażająca dla mnie. Słuchajcie, dajcie tego suba, nie musicie więcej oglądać, jeśli pomogłem. To jest dla mnie wystarczająca nagroda. Dajecie donaty przez YouTube'a. Świetnie, bardzo dziękuję, ale największą nagrodą dla mnie jest danie suba, danie łapki w górę, bo to nam poszerza zasięgi. Jest nas w tej chwili już ponad 35 000, za co jestem bardzo wdzięczny. Przy tak wąskiej specjalizacji kanału. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia zdrowia. Ten dzisiejszy film, poza pokazaniem wam, jak ten ekspres generalnie rozebrać i złożyć, pokazanie wam przede wszystkim, widzieliście co było w środku, oddawajcie ekspresy do przeglądu. Jeśli nie czujecie się na siłach, jeśli czujecie się na siłach, czyśćcie sobie te ekspresy. Widzieliście pod tą przekładnią, co tam było? No zło! Sub, like, zapraszam na Discorda. Wkrótce zmiana na Discordzie. Słuchajcie, właśnie dywagujemy na ten temat, bo nie powiem, to jest z Discorda Szymona, wielkiego elektronika, którego serdecznie pozdrawiam. Podkradziony pomysł, chociaż ja już robiłem taki moment. Będzie prawdopodobnie część otwarta mojego Discorda, nie wymagająca żadnego wsparcia i tak dalej, z tym, że będzie ona wyodrębniona od części, u Szymona to się nazywa prywatnej, gdzie mają dostęp ludzie, moi przyjaciele, plus ludzie, którzy dają wsparcie na kanale. Zachęcam do wsparcia kanału, będę bardzo wdzięczny. Jedyną na razie formą wsparcia kanału jest albo serwis Tikli, do którego macie link w opisie, albo wsparcie kanału na YouTubie, do którego link również macie w opisie. Zapraszam na grupę na Facebooku i grzmie znowu zambony. Czytajcie, jak dołączacie do grupy, bo na 10 osób dołączających do grupy 7, myślę, jest odrzucane z powodu braku akceptacji regulaminu, braku odpowiedzi na pytania, które tam przy dołączaniu trzeba udzielić. Życzę wam miłego popołudnia, mam nadzieję, że miłej soboty, bo mam nadzieję zdążyć zmontować ten film. Tyle z mojej strony. Będzie tych filmów coraz więcej, mam nadzieję. Trzymajcie się cieplutko. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Cześć!